Może też się stać coś niedobrego z płynnością pieniądza. Nie chodzi tu tylko o Polskę. Płynność pieniądza w bankach. Przyjdzie moment, w którym niektóre rzeczy będą niemożliwe w bankach. Na przykład będziesz miał konto swoje i raptem będziesz miał ograniczone władanie co do sumy na tym koncie. Będziesz mógł jedynie przelewem, powiedzmy, za coś zapłacić, ale niektóre transakcje będą wstrzymane, niektóre będą możliwe. Takie kontrolowanie, ale dlaczego? Będzie to miało związek z finansami banków. Bardzo wielkie i silne banki w Stanach się załamią. To załamanie banków w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno wpłynie na Europę. Kapitał z banków nie zginie, nie przepadnie, tylko nie będzie pełnego dostępu do kapitału, na przykład jak będziesz miał oszczędności w większej sumie w banku, to nie stracisz tych pieniędzy. One będą jak gdyby w takim depozycie, ale nie będziesz mógł większej gotówki wypłacać. Znaczy, iść do banku, będziesz chciał wielkie pieniądze jakieś swoje wybrać. Nie będziesz mógł, mając te pieniądze. Natomiast wielkimi pieniędzmi będziesz mógł władać, na przykład jeżeli pójdziesz do banku i powiesz, chcę zrobić przelew, bo kupuję dom czy mieszkanie i masz taką gotówkę, wtedy taki przelew będziesz mógł zrobić. Ale będą jakieś w bankach restrykcje, że pewnych rzeczy ze swoją gotówką nie będziesz mógł zrobić w banku. Albo wziąć od banku. Mówię to tak, jak to się czuje. Może nie zręcznie, ale... Bo będą uruchomione jakieś rezerwy finansowe. Tak by państwo uruchomi rezerwy finansowe, żeby utrzymać stabilność banków. I więc na jakiś czas wartości, które trzymamy w banku, mogą być zamrożone lub była taka sytuacja chyba w Grecji, że można było wypłacać jakąś tam niedużą sumę w jakimś odstępie czasu. To było w Grecji, a to nam grozi w tej chwili w Europie.